Hej moi kochani, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie z tej strony Merlin i witam Was w kolejnym odcinku z Discord.js. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Command Handler. A więc czym jest Command Handler? Będzie to klasa, która będzie zarządzała naszymi komendami, konkretnie ładowała je automatycznie bądź manualnie, w zależności od tego jak sobie ustawimy, oraz po prostu sprawi, że nasze komendy będą posegregowane w grupki. A więc na samym początku mamy naszego bota, więc co będziemy chcieli zrobić? Na początku nasze komendy nie będą już w folderze komend, będą, ale będą się dzieliły na grupy. To znaczy każda komenda będzie miała swoją grupę, czyli ja w tym wypadku stworzę sobie tutaj folder utils, czyli te utility commands, takie pomocnicze, i taka komendą jest komenda właśnie ping. Celuję sobie tą komendę ping przesunę do folderu utils, czy tam util, i to będzie, i ona sobie będzie tutaj, słuchajcie, w tym folderze util siedzieć. Inne komendy, które mogą być te grupy, to będzie na przykład komenda, to będzie grupa admin i to będą komendy tylko dla adminów, może zrobić owner tylko dla właściciela bota, fan, na przykład jakieś gry, czy coś, czy w ogóle game jako gry i tak dalej, i tak dalej. A więc od czego zaczniemy? Zaczniemy od stworzenia nowej klasy w folderze src o nazwie, czy nowego pliku o nazwie Command Handler. Handler.js. I słuchajcie, nasz tutaj element, nasz Command Handler to będzie klasa, tak jak w przypadku Event Handler, i nazwiemy ją sobie tak samo jak nazwę pliku, czyli Command Handler. I pierwsze co zrobimy, to sobie to eksportujemy, czyli export default Command Handler, żeby nie było tutaj żadnego errorka. Dobrze, w taki oto sposób. I będziemy musieli sobie go w pliku index.js wczytać. Tak, wczytujemy event handler, to sobie wczytamy command handler from command handler i pod spodem napiszemy sobie new command handler i tak samo przekażemy sobie tutaj client i opcję będziemy tutaj przekazywać, czyli w tym wypadku pusty obiekt z opcjami. Dobrze, a więc mamy tutaj nasz command handler, więc na początku stworzymy sobie konstruktor, który będzie przyjmował klienta oraz options, które będą domyślnie pustym obiektem. I co będziemy, słuchajcie, tutaj w ogóle robić? Jeżeli pamiętacie, konstruktor to jest po prostu funkcja, która jest wywoływana w momencie, jeżeli się tworzy ten obiekt. I co? Na początku sobie do zmiennej client przypiszemy sobie tutaj client, którego przekazaliśmy. I następnie sobie stworzymy listę komend, którą sobie załadujemy, czyli client comments równa się new collection i collection musimy sobie wczytać z Discord.js. I czym jest collection? Collection to jest, słuchajcie, coś w stylu map. Jest to rozwinięte map z JavaScriptu i w tym tutaj collection przechowujemy wszystkie rzeczy za pomocą key i value, czyli klucz mamy jakiś i po prostu szukamy po kluczu wartości. Znaczy jakbyśmy zrobili taką listę, w której przypisujemy, jeżeli mamy normalnie listę, to mamy element 0 i ten element 0 ma jakąś sobie wartość przypisaną, na przykład 5, a tutaj mamy na przykład misio, będzie miał przypisany jakiś tekst, na przykład to jestem ja, albo może nie musi mieć przypisanego tekstu, ale może mieć przypisany inny obiekt, na przykład name, xd i potem na przykład age, czyli wiek 10, nie? I to po prostu będzie zapisywane, to będzie nasz klucz, a to będzie wartość tego. I po prostu jeżeli pobieramy jakieś rzeczy, to z tej kolekcji, to sobie pobieramy je za pomocą klucza. I ta kolekcja jest, że tak powiem, budowana na map, na JavaScript map. I dzięki temu mamy tutaj w tym collection dodatkowe jeszcze funkcje, specjalnie stworzone właśnie dla tego bota. Dobrze, następną rzeczą jest, będziemy sobie musieli przypisać do this.options, stworzyć sobie this options, dla tej klasy, do tego obiektu, i tutaj sobie zrobimy object assign. Object assign po prostu skopiuje nam to, co tutaj przekazaliśmy w tym options, czyli w tym miejscu przekazaliśmy jakieś dane i te dane on nam sklei razem z domyślnymi ustawieniami do naszego bota. Więc jako pierwszy argument sobie przekażemy domyślne ustawienia naszego bota, a jako drugi argument sobie przekażemy te options, które tutaj przekazaliśmy. I po prostu jeżeli ja tutaj będę miał jakieś ustawienia, na przykład, nie wiem, stworzymy sobie, że chcemy autoload mieć, na przykład na false, i teraz przekażemy jako drugi obiekt puste i zrobimy sobie console log this.options i wystartujemy naszego bota.
to zobaczycie, tutaj mamy akurat, że nie może nam wczytać ping comment i to słuchajcie dlatego, ponieważ w Interaction Create jeszcze musimy sobie w commentsach dać util. O tak. Teraz nie powinno być tego, ale widzimy teraz mamy tutaj autoload false, mimo tego, że nie przekazaliśmy tutaj nic, ale jeżeli ja sobie teraz tutaj przekażę autoload true, to false zostanie nadpisane i zmieni nam na true. Czyli jeżeli nic nie przekażemy, to po prostu będzie ta domyślna wartość. No dobrze, a więc chcemy mieć autoload oraz chcemy mieć autoload dir i będzie to, słuchajcie, miejsce, z którego będą automatycznie ładowane nasze komendy i to będzie, słuchajcie, folder source i następnie comments, czyli ten tutaj comments, ale musimy podać to w taki oto sposób. No dobrze, a więc to jest tyle, jeżeli chodzi o te options, co mamy tutaj podane, więc następnie sobie zapiszemy sobie comments dir, czyli comments directory i to będzie absolutna ścieżka dostępu do, znaczy bezwzględna, absolutna, będę raczej mówił absolutna niż bezwzględna, ścieżka dostępu do tutaj, słuchajcie, tego folderu z komendami. I tutaj będziemy potrzebować directory name, directory konkretnie tego miejsca, nazwę directory name od tego tutaj pliku i będziemy dir name musieli sobie wczytać z naszej funkcji pomocniczej, czyli musimy zrobić import file dir name util from /utils/filename dir util. To możemy w sumie sobie napisać, a w sumie możemy tak to zostawić i musimy sobie teraz to tutaj zdekonstruować, że F sobie napiszemy z małej literki i teraz będziemy mieć, słuchajcie, wczytujemy sobie dir name z file dir name util import meta. To, słuchajcie, robiliśmy w ostatnim odcinku i path musimy, słuchajcie, wczytać sobie z path from path. Ok, i jako kolejne argumenty tutaj, bo jak sobie teraz to wyświetlimy, będziemy mieć to this comments dir, to zobaczymy, że mamy teraz folder source i następnie z tego folderu source musimy, słuchajcie, dalej tutaj podać, ponieważ jeżeli podamy sobie this options.autoload dir, to zobaczymy, że to nam wyświetli, przepraszam, nie w tym miejscu, jako w join musimy to napisać, wyświetli nam 2 razy source, prawda? Ponieważ 2 razy przekazujemy source i nie chcemy tego w taki sposób przekazać, dlatego musimy tutaj jeszcze przekazać kropkę jako kolejny argument i wtedy nam cofnie nas o jeden folder do tyłu, czyli to source nam usunie w tym wypadku. Alternatywnie moglibyśmy tutaj bez tego source podawać, ale zakładam, że ktoś by mógł chcieć mieć poza tym folderem source na przykład komendy. No, ale to sobie możecie zmodyfikować, jeżeli chcecie. No dobrze, a więc mamy tutaj teraz, wiemy już, że comments dir ma tutaj ścieżkę dostępu do naszego folderu comments i następną rzeczą, którą sobie będziemy musieli zrobić, to sprawdzić, czy autoload jest włączone. Czyli jeżeli this options.autoload, czyli jeżeli autoload jest to true, to oznacza, że chcemy załadować komendy automatycznie i wtedy sobie zrobimy console, możemy zrobić console log i teraz sobie napiszemy autoloading all comments from, czyli że automatycznie ładujemy komendy z this.comments dir. Teraz zobaczymy, że jeżeli ustawimy sobie na true jako tutaj parametr autoload true, to zobaczycie, że mamy informację autoloading all comments from i tutaj mamy pokazane, skąd ładuje nam. Jeżeli chcecie, możecie sobie też ustawić tutaj kolorek tego. No i teraz będziemy musieli wywołać funkcję do automatycznego ładowania komend. A więc zróbmy sobie to this.autoload comments w taki oto sposób, ale tej funkcji jeszcze nie ma. A więc dobrze, a więc jak mamy tutaj nasz handler, stwórzmy sobie poniżej tą funkcję autoload comments, a więc stworzymy sobie autoload comments. I sobie teraz to tutaj odkomentujmy, ponieważ ta funkcja istnieje. Możemy sobie zrobić loading, tak tylko do testów, czy zostaje wywołane, widzimy. Więc pierwszym krokiem będzie sprawdzenie, czy w ogóle istnieje ten folder. Więc pamiętacie, piszemy fs. Kurczę, nie mam fs wczytanego, musimy wczytać sobie fs. Import fs from fs. Tak, o. Teraz możemy sobie zrobić fs.existSync
I tutaj podajemy this.commentsdir, czyli tą lokalizację, w której, znaczy lokalizację folderu comments. Czyli jeżeli istnieje, możemy sobie napisać console log folder istnieje. Pyk. I widzimy, w konsoli wyświetla nam folder istnieje. Więc musimy zrobić przeczenie, jeżeli folder nie istnieje. Wtedy, słuchajcie, zrobimy sobie takie rzeczy, że zrobimy sobie console error i napiszemy comments directory does not exist. Można z wykrzyknikiem zrobić. Pyk. I teraz, słuchajcie, wyświetla nam... Aha, musielibyśmy to usunąć, więc zmienimy jego nazwę, rename na comments.sysy. Czyli, że będziecie musieli zatrzymać waszego bota, albo tutaj Node.js będzie miał problemy ze zmianą nazwy na podwójne S. Teraz w ogóle nam wywala tutaj błąd, że cannot find module ping command. No, ale jeżeli byśmy założyli, że sobie skomentujemy tutaj to ping command, util, musielibyśmy tutaj to zmienić na comments. Tak samo w interaction na comments, to zobaczymy, że teraz mamy informację comments directory does not exist. Dobrze, a więc cofnijmy sobie to, co tutaj teraz zrobiłem. Ponieważ nie chcemy tego zakłócać procesu, tutaj zmienimy sobie też tego nazwę, na wszelki wypadek trzymam bota. Rename. Pyk. To powinno już być nazwa zmieniona, tylko po prostu to tak trwa nam. Dobrze, a więc pierwszą rzeczą, którą robimy, to sprawdzamy, czy właśnie ten folder istnieje. Następnie, jeżeli nie istnieje, wyświetlamy error w konsoli i następnie poleceniem proces.exit z kodem 1 zakańczamy tutaj działanie naszego kodu, czyli po prostu bot się wtedy skraszuje. I możemy napisać też return, w sumie to nie jest potrzebne, ponieważ to wtedy po prostu nam killnie aplikację i dalszy kod nie będzie się wykonywał. No dobrze, następnie będziemy potrzebować tutaj pobrać sobie folder, słuchajcie, ten comments. W tym celu zrobimy sobie comments folders równa się fs.readdir.sync, czyli odczytujemy sobie, słuchajcie, tutaj ten folder, który teraz podamy i podajemy sobie tutaj comments.dir, czyli chcemy wszystkie foldery mieć z folderu comments. I jako drugi argument podajemy opcję i damy sobie with file types true. Chcemy mieć typy plików i następnie damy sobie console log comments folders. I zobaczymy, że nam tutaj daje name. Daje nam jeden element i to jest, słuchajcie, util. Folder name ma util. Nazwę. Dobrze. A więc jaki, słuchajcie, może być tutaj w tym problem, że jeżeli ja sobie w comments utworzę nowy plik o nazwie misio.html, to zobaczmy, co się teraz stanie. Jeżeli ja sobie przeładuję bota, widzimy, mamy tutaj teraz dwie rzeczy, czyli mamy misio.html1, a drugie util. I tak naprawdę nie wiemy, które z tych dwóch jest directory, czyli folderem. W tym celu utworzymy sobie filtr i ten filtr, słuchajcie, będzie miał tutaj jeden argument o nazwie direct, czy direct i sprawdzimy, czy ten direct.is directory, czyli sprawdzamy, czy jakby is directory zwraca nam true, jeżeli jest to directory, w przeciwnym wypadku zwraca false i tym sposobem możemy sprawdzić, który z tych elementów spełnia tą regułę, czyli jest directory. Misio.html nie jest, słuchajcie, tutaj directory, czyli nie jest folderem, więc dlatego nam to odfiltrowało. Więc funkcja filter, że tak powiem, zwraca nam nową tablicę, która tylko spełnia te tutaj wymogi, które sobie tutaj napiszemy. No dobrze, a więc co nam jeszcze jest potrzebne? Potrzebne są nazwy folderów, więc nie chcemy mieć takiego zapisu direct, tak jak tutaj widzimy, takiego obiektu, tylko chcemy mieć same nazwy. W tym celu musimy wykonać funkcję map, która tak samo przyjmuje tutaj w tym wypadku nasz obiekt, czyli direct i słuchaj, to jest funkcja, która nam zwróci direct.name, czyli chcemy sam ten name teraz tutaj sobie jakby wyciągnąć i go od razu zwracamy. No dobrze, a więc teraz mamy tablicę nowych nazw folderów. I teraz będziemy musieli sobie zrobić loop, czyli będziemy sobie musieli zrobić pętlę for each. W tym wypadku robimy ją w JavaScriptie za pomocą for off. I tutaj będziemy mieć nasz folder z comments folder. Folders, możemy tak nazwać comment folders, w sumie comment folders lepiej brzmi. I teraz jak sobie tutaj zrobimy console log folder,
to zobaczycie, że nam będzie wyświetlało wszystkie te elementy pojedynczo, czyli dla każdego elementu raz się tutaj ta funkcja wykona. Pierwsze co zrobimy, to sobie pozyskamy absolutny folder path, czyli dla każdego elementu, w tym wypadku util, chcemy mieć folder path, równa się path.join this command tier i nasz folder. I będziemy chcieli wyświetlić sobie, słuchajcie, folder path i widzimy, to jest absolutny folder path do naszego folderu util. W porządku. Kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli, to będziemy chcieli wczytać wszystkie pliki z tego folderu, czyli sobie zróbmy command files i tak samo robimy fs.read dir sync i podajemy nasz folder path, czyli path do naszego folderu. Jak sobie to, słuchajcie, tutaj wyświetlimy command files, to zobaczymy, mamy ping command.js. Ale tutaj mamy ten sam problem, w folderze util możemy mieć znowu misio.html, czy coś tam HTML, czy coś tam. Nie musi być to konkretnie HTML. I widzicie, też nam to tutaj ładuje, więc w tym celu będziemy musieli to też odfiltrować. Więc musimy sobie zrobić kolejny, słuchajcie, filter. I w tym wypadku będziemy mieć jeden argument o nazwę pliku, czyli ten argument będziemy mieć tutaj jako name. I zwracamy tylko elementy, które jeżeli to jest nasz file name. Jeżeli file name czy tam ends with.js, to wtedy go zwracamy. Czyli te wszystkie inne pliki odfiltrowujemy sobie, bo są nam po prostu niepotrzebne. I w tym wypadku ja sobie to misio usunę, bo i tak nie ma jego żadnego zastosowania. No dobrze, a więc mamy teraz pliki, więc te wszystkie pliki musimy teraz, słuchajcie, sobie tutaj załadować. W tym celu zrobimy sobie kolejne for of. For of musi być linijkę wcześniej i będziemy tutaj mieć, słuchajcie, nasz plik z command files. Ja sobie tutaj tą linijkę skomentuję i jeżeli sobie wyświetlę nasz plik, to zobaczymy, mamy tutaj nazwę naszego pliku, więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to musimy sobie stworzyć file path, czyli ścieżkę absolutną do naszego pliku. I ją tak samo robimy path join i teraz chcemy mieć folder path i nasz file. I widzimy, mamy absolutną ścieżkę dostępu do tutaj pliku tego ping.js w tym wypadku, tam ping command.js. I co? Następną rzeczą, którą sobie zrobimy, to będziemy musieli sobie wczytać ten plik, czyli będziemy musieli zrobić sobie await. Tak to ostatnio robiliśmy w naszym event handler. Jak sobie tutaj zobaczymy, mamy await import i sobie to tutaj skopiujemy i to będzie nasz command. Mamy tutaj, że nie możemy użyć await poza funkcją asynchroniczną. W tym wypadku będziemy musieli zmienić na autoload commands na async. I co? I mamy tutaj nasze command. I tutaj będziemy podawać file path i result. I zobaczymy sobie naszą command. To file path nam już nie będzie potrzebne. Zobaczmy sobie nasze command, co zawiera. I widzimy, słuchajcie, nasze command zawiera tutaj te dane, czyli mamy command, ten napis sobie napisaliśmy i następnie mamy nasz obiekt. Wysyła Pong by Merlin i tutaj mamy dalej default permission, default member permissions. To są te data, które przekazujemy, a nasz też command builder ma te tutaj dane inne i nasza funkcja execute. No dobrze, a więc mamy tutaj komendę naszą wczytaną. Co ja bym chciał sobie zrobić? Ja bym chciał teraz jeszcze do naszej komendy dopisać sobie jako file path, zapisać właśnie ścieżkę absolutną dostępu do tego pliku i będzie nam to później potrzebne. A więc zapiszę sobie to tutaj w zmiennej podłoga file path. Podłogą oznaczam zmienne, które powinny być prywatne, czyli normalnie nie powinniśmy mieć w komendzie do nich dostępu. Więc sobie tutaj damy store path for reloading. I następną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to musimy dodać naszą komendę do tej tablicy client commands. Ale ja w tym wypadku zrobię sobie to troszeczkę inaczej. Stworzymy sobie nową funkcję o nazwie load command as command. I tu będziemy przekazywać command. To tyle oznacza, że będziemy po prostu, że ta funkcja będzie musiała załadować do tej tablicy tą komendę. Więc stwórzmy sobie tą funkcję. Load command as command. Będzie przyjmowała command. I słuchajcie, tutaj będziemy musieli sobie zrobić tutaj parę sprawdzeń. Pierwsze sprawdzenie to będzie, czy komenda w ogóle istnieje, czyli jeżeli nie przekazaliśmy do tej funkcji komendy, wtedy zrobimy throw new error, czy będziemy mieć błąd o nazwie command is missing. Boom.
comment is missing, następnie musimy sprawdzić, czy przekazaliśmy obiekt. Czyli jeżeli typ tego comment, który tutaj przekazaliśmy, nie równa się obiekt, nie jest obiektem, wtedy robimy tak samo, throw new error i tu będziemy mieć comment must be an object. Ok, a więc to jest pierwsza rzecz. Następnie musimy sprawdzić, czy komenda już czasami nie została załadowana. Czyli jeżeli this.client comments has comment data name. Czyli jeżeli komenda została już załadowana, wtedy wyświetlimy console warn, czyli ostrzeżenie. I tutaj użyjemy koloru szczalk yellow. I napiszemy sobie skip comment i teraz sobie nazwę podamy. Nazwę i to będzie comment data name. Comment, to is already registered. Czyli po prostu jeżeli już załadujemy komendę, wtedy nie chcemy jej jeszcze raz ładować. I w taki sposób sobie to napiszemy. I tutaj mamy jakiś problem. Unexpected token, mamy load command as command. Przepraszam, w złym miejscu to napisałem. Musi być jeden niżej. O tak. I chunk musimy sobie wczytać chunk. I zobaczymy sobie teraz. Mamy tutaj automatycznie nam loguje. Akurat w tym wypadku nie możemy mieć w sumie w tym samym folderze tej samej komendy. Ale jakbyśmy sobie zduplikowali tą komendę, dajmy sobie duplicate i stworzyli na przykład komendy jakieś dla adminów, to teraz zobaczymy, powinniśmy zobaczyć bynajmniej, że nam tutaj... jeszcze nie zobaczymy, ponieważ jeszcze nie wczytaliśmy jej do comments, ale zaraz to zobaczymy. No dobrze, a więc następną rzeczą, którą jest, to będziemy musieli to dodać do kolekcji, do naszej collection. Więc na początku musimy sprawdzić, czy data in comment. Czyli jeżeli data jest w tym obiekcie in comment, co to oznacza? Że sprawdzamy, czy to data zostało tutaj podane, ponieważ komenda, czy to ten klucz data może nie być zadeklarowany, więc pierw musimy to sprawdzić, czy jest. I następnie musimy sprawdzić, czy execute in comment, czyli czy funkcja execute została podana. Znaczy funkcja, no to jest funkcja, tak. Funkcja execute została zadeklarowana. Jeżeli tak, to wtedy tutaj coś się będzie działo, a jeżeli nie, to wtedy wysyłamy console warn the comment add i teraz sobie podamy tutaj, słuchajcie, właśnie comment.filepath, czyli teraz gdzie jest dokładnie ta komenda, is missing, comment has missing required data or execute property. Boom. W taki oto sposób, a w przeciwnym wypadku ładujemy sobie naszą komendę do comments. Tak jak mówiłem, jest to, słuchajcie, map, collection jest to map, więc mamy funkcję set i pierwszy podajemy klucz, czyli to będzie comment data name i następnie podajemy comment. I teraz zobaczymy, mamy unhandled rejection, to comments i teraz zobaczymy, że skip comment ping is already registered, tylko tutaj to powinniśmy dać w to miejsce. I teraz widzimy, pierwszy raz ładuje nam komendę, więc nie ma problemu. Załadowało nam komendę ping, ale teraz próbuję drugi raz nam załadować komendę ping z tego folderu admin i widzimy, mamy tutaj informację, że ping is already registered, więc po prostu to nam skipuje. Ale co możemy innego zrobić? Możemy teraz sprawdzić, jeżeli usuniemy sobie tu data, co się stanie. Widzimy od razu, mamy tutaj błąd, że name u nas nie istnieje. Że to name tutaj w ogóle nie może istnieć. Mamy tutaj comment data name, więc w zasadzie to powinniśmy sprawdzić wcześniej, czy to tutaj istnieje, ponieważ tak to mamy taki błąd, ponieważ mamy comment data name, więc musimy sobie to sprawdzić wcześniej. Wczytajmy sobie to w tym miejscu. A to po prostu sobie zrobimy później, czyli ten warning sobie zrobimy, jeżeli data in comment równa się false i to drugie też równa się false. Albo to, wtedy takie robimy, a tak to robimy, że tutaj save comment in comments
Dobrze, i co teraz mamy tutaj za błąd? I teraz mamy has missing a required data or execute property. I co tutaj musimy zrobić? Musimy tutaj zrobić return. Albo możemy zrobić proces i to będzie exit z kodem 1. W tym wypadku bot się skraszuje i to jest lepsze rozwiązanie. I mamy the command admin ping command.js has missing required data or execute property. I widzimy app crashed. I to jest lepsze rozwiązanie, ponieważ dzięki temu po prostu musimy poprawić ten błąd. Jeżeli poprawimy, to wtedy nie będzie nam się ten błąd wyświetlał. Więc usuńmy sobie tutaj tą komendę, zapiszmy nam teraz, załadowało ponownie bota i widzimy, on bez problemu tutaj sobie działa. Dobrze, fajnie by było teraz stworzyć sobie jeszcze funkcję, która nam wyświetli wszystkie załadowane komendy. Więc sobie to jako stable, tak pamiętacie, stable sobie ostatnio zainstalowaliśmy, więc stworzymy sobie funkcję o nazwie display loaded comments. Display loaded comments. I ta funkcja, słuchajcie, będzie miała tutaj create table. I na początku stworzymy sobie naszą table. I to będzie new ASCII table 3. Sobie teraz wczytamy u góry. I tytuł tej tablicy to będzie comments. Comments, dokładnie. I teraz będziemy musieli sobie tutaj parę rzeczy dodać. Set heading, czyli główna wartość, górna część tablicy. To będą kolumny. Pierwszą kolumną to będzie po prostu numerek. Drugą kolumną, słuchajcie, to będzie nazwa komendy, a trzecią to będzie jej status, tam message, możemy sobie tak nazwać. I to będzie, słuchajcie, kolejna wartość. Następnie sobie damy set align i ustawimy sobie trzecią wartość, aby miała alignment enum.center, czyli aby trzecia kolumna, w tym wypadku message, była wycentrowana. No dobrze. I zrobimy sobie console log table to string. Jest to funkcja, więc musimy w taki sposób to wykonać i w momencie, jeżeli załadujemy wszystkie komendy, wtedy co? Mamy autoload comments i kiedy autoload comments się skończy, czyli w tym miejscu chcemy wyświetlić te właśnie display loaded comments. Musimy użyć słówka this, ponieważ jest to ten obiekt, funkcja z tego obiektu. I widzimy, w taki sposób wyświetla nam tutaj tą ASCII table. Czyli pierwszy element jest comments, następnie mamy te trzy kolumny. Dobrze, a więc stwórzmy sobie, słuchajcie, tutaj teraz pętlę for. I co będziemy mieć, słuchajcie, tutaj, czy tam for off raczej. For off i będziemy mieć comment. I chcemy tutaj mieć podane this client comments values. Czyli wszystkie wartości, czyli wszystkie obiekty z tych komend. I co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli tutaj, słuchajcie, wykonać sobie tutaj table add row matrix. Dobrze, a więc table add row matrix. Będziemy tutaj musieli podać element, który chcemy dodać i ten element musi mieć kolejny element w sobie. Czyli to jest jakby pierwsza linijka, którą dodajemy tych danych i tutaj będziemy podawać dane. Czyli na początku chcemy numerek podać. Druga rzecz to będzie name, czyli nazwę komendy, czyli to będzie comment data name. I trzecią wartością to będzie chalk green, czyli zielona wiadomość o nazwie OK. I w taki oto sposób mamy tutaj wyświetloną komendę ping. Problem natomiast pojawi się, jeżeli dodamy sobie drugą komendę. Ja sobie ją zduplikuję, czy damy sobie duplicate ping 2. Sobie tutaj zmienimy jej nazwę na ping 2 w taki oto sposób i zobaczymy, że ciągle mamy numerek 1. Więc jak ten numerek zmienić? Musimy sobie stworzyć let, ponieważ nie możemy zrobić const, bo jakbyśmy const zrobili, to byśmy nie mogli tutaj zaktualizować tej wartości. Let i równa się 1, czyli będziemy tworzyć po prostu licznik. I równa się 1, tutaj sobie wyświetlimy to i. I co? I po wykonaniu tego, czy tam dodaniu tego elementu robimy robimy i++. I po prostu za każdym razem jak wykona tutaj się ta funkcja, zwiększy nam wartość tego i o 1. I w taki sposób możemy uzyskać ten numerek. OK. I co teraz, słuchajcie? Teraz mamy te komendy dwie, ale mamy tylko jedną komendę zarejestrowaną. Czyli mamy ping, nie mamy w ogóle ping 2. Jeżeli sobie zobaczymy na Discordzie i napiszemy ping, to widzimy, mamy tylko jedną komendę ping. Więc to też będziemy musieli sobie teraz tutaj dodać. Następnie, jeżeli zobaczymy sobie do naszego pliku index.js, mamy tutaj ten oto kod i ten oto kod musimy sobie stąd usunąć i zmienić w inne miejsce. Dobrze, a więc w naszym comment handlerze musimy sobie dorobić kolejną funkcję o nazwie register build comments. I tutaj ta funkcja będzie asynchroniczna. I ta funkcja będzie generalnie robiła to, co robi plik index.js, czyli to.
rejestrowała nam komendy /comments w Discordzie. Więc na początku będziemy musieli sobie tutaj skopiować ten oto kod i go tutaj wkleić u samej góry. A więc nasz rest musimy wczytać sobie, następnie token z configu musimy sobie wczytać. I co? I stworzymy sobie, tak jak w przypadku tutaj pliku index.js, listę comment, czyli sobie zrobimy const comments i to będzie lista naszych komend w postaci tablicy. Następnie będziemy musieli troszeczkę zapisać w inny sposób te komendy, czyli sobie zrobimy for of comment. Będziemy mieć z this client comments values. Nas interesują tylko wartości i do naszych comments będziemy musieli dodać comment data. Comment data, przypominam Wam, że to jest ten tutaj comment builder /comments builder i on tutaj ma funkcję toJSON. Tak jak to też napisaliśmy tutaj, mamy toJSON, dokładnie. I sobie zapisujemy ten format i teraz sobie zrobimy try catch i sobie na początku skopiujemy tą wiadomość, którą tutaj mieliśmy, albo napiszemy nową, czyli console log. I sobie tutaj napiszemy, co sobie tutaj napiszemy? Napiszemy sobie started refreshing. Teraz ilość musimy podać, czyli comments length, długość naszej tablicy, application comments. W taki oto sposób. I teraz mamy successfully reloaded one application comments. To sobie z index.js usuniemy kompletnie, bo nam już nie będzie potrzebny cały ten kod. Pyk. W taki oto sposób. I te importy też nam nie będą potrzebne. Guild i client ID nam nie będą potrzebne. I roots i rest też nam nie będzie potrzebne. Czyli mamy register guild comments. I w przeciwnym wypadku robimy po prostu console error. Przekazujemy ten error tutaj. I co? Teraz będziemy musieli sobie stworzyć zmienną data i to będzie nic innego jak po prostu await rest.put, tak jak w tamtym w pliku index.js mieliśmy routes application guild comments i tutaj podawaliśmy client ID i guild ID z configu i jako kolejny parametr podawaliśmy body i tutaj mieliśmy body i tutaj mamy te comments. No dobrze, a więc to są nasze komendy i potem możemy wyświetlić const log successfully reloaded. Teraz sobie dajmy data length application /comments. W taki oto sposób i gdzie tą funkcję sobie wykonamy ją sobie, słuchajcie, jeżeli się bot nam zalogował. Czyli jeżeli nam się bot zalogował, wtedy mamy tutaj nasz client, i będzie nam potrzebny comment handler, register guild comments. Z tym, że problem tutaj, który nam się pojawia, jest taki, że nie mamy comment handler tutaj, czyli register Discord comments. Tutaj widzimy, że właśnie się nam pojawia, że nie mamy tutaj w ogóle comment handler i ten comment handler będziemy sobie musieli dodać w index.js. A więc mamy tutaj nasz comment handler i do naszego client.comment handler równa się w zasadzie to. Tak, o. Czyli to jest nasz nowy comment handler. Alternatywnie możemy to sobie dopisać do zmiennej, czyli const comment handler równa się to. I w taki oto sposób sobie możemy zapisać to i tak samo event handler równa się event handler i tak samo tutaj możemy sobie to zapisać. Po prostu przypisać do naszego tutaj klienta, czyli sobie napiszemy komentarz add handlers to the client. W taki oto sposób dodajemy sobie tutaj nasze te dwa elementy i teraz jak widzicie błędu już nie mamy. Co dodatkowo fajne byłoby tutaj zrobić, pokażę Wam, jeżeli będziemy mieć autoload false, czy tam w ogóle nie podamy sobie autoloadu, czyli zostawimy pusty obiekt, wtedy żadna komenda, widzicie, mamy 0 komend, żadna komenda nie zostanie załadowana. I dzięki temu możemy automatycznie ładować
sobie komendy. Jak coś takiego, słuchajcie, wykonać? A więc na początku sobie musimy wczytać nasz command handler i tutaj sobie zrobimy ładowanie naszych komend, czyli sobie zrobimy register comments. To jest dobre, jeżeli chcemy załadować komendy z innego folderu. To znaczy, że mamy owszem folder comments, ale mielibyśmy jeszcze jakiś dodatkowy folder, z którego chcielibyśmy załadować komendy. Wtedy możemy zrobić autoload. Wtedy nam ładuje z jakiegoś folderu komendy, czy na przykład z comments i z innego folderu dodatkowo. Ale ja sobie użyję to, abym manualnie mógł ładować komendy. Z racji tego, że załóżmy nie chcę załadować komendy ping 2, tylko komendy ping. W tym celu użyjemy sobie właśnie tutaj tego polecenia. I użyjemy polecenia command handler.load command. I nie mamy jeszcze polecenia, słuchajcie, w naszym command handlerze load command. Widzimy, mamy same inne polecenia, a więc stworzymy sobie je. A więc mamy polecenie autoload commands i pod się load command as command i pod spodem stworzymy sobie asynchroniczną funkcję load command. I ona będzie miała command path, czyli będziemy chcieli tutaj przyjąć path i załadować tą komendę. A więc na początku sobie sprawdzimy, czy path istnieje, czyli jeżeli, czy w ogóle został, przepraszam, podany. Mamy throw new error command path is missing. Następnie musimy sobie tutaj zmodyfikować nasz command path, czyli command path równa się path.join. Będziemy potrzebować dir name i będziemy potrzebować command path.ends with JS. Czyli jeżeli nasz command path w tym wypadku kończy się na JS, czyli zawiera JS, wtedy dajemy od razu command path. W przeciwnym wypadku musimy sobie podać command path i dopisać .js. Tak, aby nasz command path, jeżeli nie mielibyśmy tego .js podanego w imporcie, tutaj w tym load command, to sobie go automatycznie nam doda. Czyli jeżeli chcielibyśmy tutaj wczytać source i nastawiamy comments util/ping comment, to, że jeżeli takie coś podamy, to też to będzie OK i tam po prostu dopiszę .js. I co? Jeżeli to już mamy, to musimy sprawdzić, czy w ogóle ten plik istnieje, czy nie podaliśmy sobie czegoś innego, czyli jeżeli sprawdzamy, jeżeli fs.existsync command path, czyli jeżeli nie istnieje nasz plik, wtedy robimy sobie console error command path plus command path does not exist. I tak samo tutaj musimy skraszować bota, czyli proces exit 1 OK. I widzimy, że 2 razy mamy source podane, więc musimy sobie to source w zasadzie usunąć w taki oto sposób i teraz widzimy, działa nam dobrze. OK. A więc następnie musimy sobie wczytać naszą komendę, czyli sobie ja w tym wypadku skopiuję ten kod, który tutaj mieliśmy w load command, autoload command, jest to. I sobie go tutaj w taki oto sposób wkleję. Mamy command await response default i tutaj sobie musimy tylko zmienić to na nie file path, tylko command path i możemy sobie sprawdzić, czy załadowało nam. Wyświetlić sobie command, widzimy, wysyła pong, więc nam załadowało. I co? I tak samo tutaj musimy dopisać ten path, store path for reloading command.filepath równa się command path. I teraz już skoro mamy obiekt naszej komendy, możemy sobie zrobić this load command as command. Czyli teraz funkcją load command as command możemy bez problemu załadować naszą komendę. I jak teraz sobie zobaczycie, załadowało nam tą jedną komendę. Jeżeli ja sobie teraz tutaj przejdę i sobie tą funkcję zduplikuję, wtedy i podam tutaj ping 2 command, czyli tą drugą funkcję zapiszę, to w taki sposób widzicie started refreshing to application commands, czyli teraz nam załadowało 2 komendy, więc w taki sposób możemy manualnie ładować po prostu komendy. Co warto byłoby teraz zrobić, to jednocześnie teraz ładujemy komendę i jednocześnie się logujemy. To, co moglibyśmy zrobić, to moglibyśmy poczekać na wykonanie tutaj tego ładowania komend. W tym wypadku użyjemy polecenia promise all i promise all przyjmuje nam tutaj listę wszystkich obietnic.
czyli w tym wypadku listę comment i sobie tutaj załadujemy to i musimy napisać na początku await, czyli oczekujemy na załadowanie wszystkich komend. I widzimy, w taki sposób nam teraz poczeka na załadowanie komend, zanim zaloguje nas do Discorda. Jak widzimy, mam tutaj błąd odnośnie ESLint, ale na razie nie musimy się tym, słuchajcie, przejmować, ponieważ ten kod jest jak najbardziej działającym, a w następnym odcinku pokażę Wam, jak możecie się pozbyć tego błędu. A więc ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to zaktualizować nasz Interaction Create Event. To znaczy tak, żebyśmy mogli komendy, które przychodzą nam, też te komendy, interakcje, które wysyłamy na Discordzie, po prostu odpowiadały. W tym celu zarejestrowałem sobie do testów drugą komendę ping2 comment.js i zmienimy sobie tutaj to polecenie, czy odpowiedź pong na pong2 i ping2, zapiszmy sobie. I teraz zobaczmy na Discordzie, jeżeli napiszemy /ping2, to odpowiada nam pong. Co to znaczy? Że zawsze nam odpowiada tą interakcją jakby pierwszą na ping 1. Dlaczego, słuchajcie, tak się dzieje? Ponieważ w Interaction Create widzimy, zawsze odpowiadamy na ping command execute. I to nie jest to, co chcemy mieć, ponieważ my nie chcemy mieć, słuchajcie, żeby za każdym razem wykonywała się komenda ping, tylko ta komenda, którą sobie aktualnie używamy. Dobrze, a więc w tym celu musimy sobie tutaj to zmodyfikować. Pierwsze, co zrobimy, to usuniemy ping command z obydwu miejsc. I co? I w tej funkcji na początku będziemy sobie musieli sprawdzić w ogóle, będziemy sobie musieli pobrać naszą komendę. Czyli sobie zrobimy comment równa się interaction.client. Nasze interaction ma client i tutaj mamy, słuchajcie, nasze comments. Z tym, że comments nie mamy bezpośrednio dostępu do comments z klienta, tylko zapisaliśmy je w comment manager. Albo, sekundkę, musimy sprawdzić naszego comment handlera. A nie, przepraszam, mamy bezpośredni dostęp, ponieważ mamy bezpośrednio client comments. To nie musimy w ogóle comment managera pobierać. I w tym wypadku mamy interaction client comments i comments to jest collection. Tak sobie możemy tutaj sprawdzić. Jest collection i nasze collection ma funkcję get, którą możemy pobrać nasz klucz, czy tam wartość podając klucz. I kluczem, słuchajcie, są nazwa naszej komendy, czyli interaction.comment name. I jak sobie to, słuchajcie, teraz wyświetlimy, nasze comment i przejdziemy sobie do naszej komendy i napiszemy ping, bez dwójeczki, tylko pierwsze, to zobaczymy, tutaj nam nic nie wyśle na Discordzie, ale tutaj nam wyśle, słuchajcie, tą komendę, którą nam pobrało. Jeżeli natomiast nie znajdzie nam tego interaction z jakiegoś powodu, na przykład z takiego powodu, gdybyśmy nie odrejestrowali z Discorda komendy, /komendy, ale inaczej, tak, inaczej, zarejestrowalibyśmy komendę, ale nie istniałby do niej plik, wtedy, bo na przykład byśmy usunęli, byśmy nie zaktualizowali tego na Discordzie, wtedy komenda nie będzie istnieć i wtedy musimy tutaj wyświetlić sobie błąd. Czyli jeżeli komenda nie istnieje, wtedy napiszemy sobie console error i errorem będzie no comment matching. I tutaj sobie, kurczę, najlepiej to nie pisać w takich znaczkach, tylko w takich, dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj podać zmienną interaction.comment name. Więc sobie w sumie to interaction comment name możemy po prostu zdekonstruować, czyli const comment name równa się interaction comment name i w taki oto sposób będziemy mieć comment name nasze. No dobrze, i oczywiście musimy zrobić return. Po prostu, że mamy teraz informację, że nie znaleziono komendy. Żadnej takiej komendy. Jak sobie teraz napiszemy /ping, to ping2, tutaj nam nie się wyświetla i mamy teraz no comment matching i teraz mamy undefined. Czemu mamy comment name? Przepraszam, bo tutaj musi być samo interaction. Więc tak nie powinno być. Ping. I teraz mamy, słuchajcie, czy coś tutaj mamy w konsolce? Teraz tam się nic nie pobrało. I to dlaczego? Słuchajcie. Sobie wyświetlmy comment i wyświetlmy sobie comment name. Patrzmy teraz. Jeszcze sobie zablokowałem tutaj możliwe zmiany i widzimy tutaj pobrało nam comment name z ping2. No i widzimy działa bez problemu. Jeżeli sobie zrobimy slash na pingu 1, musimy te spacje tutaj usunąć, ping po prostu, to zobaczymy, że ping nam też znalazło i nie ma żadnego błędu. Dobrze, więc sobie to możemy skomentować. I co jest, słuchajcie, jeszcze ważne, z poradników tych, które wam przedstawiam, nie uczycie się tylko tego, w jaki sposób robić boty, ale jak też szukać błędów, czyli jeżeli macie jakieś błędy, tak jak ja mam, na przykład kiedyś tam, to możecie się właśnie nauczyć, w jaki sposób ja je rozwiązuję i dzięki temu
być lepsi. No dobrze, więc no comment matching, nazwa was found, więc nie znaleziono komendy o takiej nazwie. No dobrze, a więc mamy tutaj tą komendę, następnie w try i catch musimy ją wywołać, czyli skoro mamy komendę, ponieważ sobie ją pobraliśmy, wtedy możemy tutaj zrobić wait, czyli czekamy na comment i tutaj każda komenda ma funkcję execute, do której musimy przekazać nasze interaction. Mamy tutaj try catch error i tutaj mamy console error, czyli w konsoli wyświetlamy błąd. Następnie robimy await interaction.reply, czyli odpowiadamy na interakcję i to będzie content, czyli zawartość naszej interakcji to będzie there was an error while executing this command. I to będzie ephemeral true, ponieważ nie chcemy, aby wszystkim się wyświetlała informacja, że komenda nie działa. I widzimy, mamy tutaj unhandled rejection i teraz mamy jakiś błąd i musimy go naprawić. Zobaczmy sobie, jaki tutaj mamy błąd. Użyliśmy jakiegoś zarezerwowanego słowa. Unexpected reserved word. Interaction reply, interaction. Przede wszystkim funkcja execute jest async. Od tego sobie zacznijmy. W taki sposób usuniemy, słuchajcie, ten błąd, który tu był z tym async await. No dobrze. A więc słuchajcie, usuńmy sobie jeszcze ten async na chwilę i zobaczymy sobie nasz błąd. I tutaj mamy promise, ale mamy tylko napisane, że unexpected reserved word. I więcej, słuchajcie, nie mamy. Ale jeżeli sobie najedziemy na await, widzimy, jest podkreślone i pisze nam tutaj, że await nie może być bez async, więc musimy wpisać async. Await może, słuchajcie, być tylko bez async, jeżeli jest top level, czyli tak jak w tym miejscu. Widzicie, tutaj nie ma żadnej funkcji, więc to jest top level, czyli na samej górze. A w przypadku naszego comment handlera, czy tam przy tej interakcji, to mamy tutaj już w export default i to już nie jest u samej góry, ponieważ mamy w export default i mamy tutaj już funkcję. Więc tutaj jest top level, a to jest już zagnieżdżony kod. No dobrze, a więc mamy tutaj ten kod i wykonujemy tutaj do interaction. Tutaj możemy sobie napisać execute command. I teraz sobie zobaczymy, napiszemy sobie /ping, to wysyła nam ping pong, a jak napiszemy ping 2, to wyświetli nam ping 2 i pong 2. Więc w taki sposób możemy sobie teraz to interaction zaktualizować. No dobrze, a więc ja myślę, że to będzie na tle na ten odcinek. Mamy, słuchajcie, comment handler, który jak najbardziej nam tutaj działa. I co? I w następnym odcinku sobie troszeczkę ulepszymy te wiadomości, które nam się tutaj wyświetlą oraz sobie tą funkcję await, żeby nam tego tutaj błędu nie wyświetlało, naprawimy. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. Mówi do was Merlin, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!